Jeżeli oglądasz moje filmy, ale boisz się zacząć, to ten pomysł jest właśnie dla Ciebie. A dla tych, którzy już wszystko umieją, jest pochwałą minimalizmu i lenistwa. W roli głównej mój ulubiony imbryczek. Plus pudełeczko na herbatę z 4 komorami. Zaczynamy od pomalowania wszystkiego orzechowym lazurem. To moja ulubiona farba wodna. Jak bardzo bym się nie starała, zacieków brak. Nawet jeżeli pędzel oglądałeś tylko na filmach z Adamem Słodowym, to na pewno Ci się uda pomalować to lazurem ładnie i estetycznie. Siłą rozpędu pomalowałam imbryczek. Przecież nigdy nie wiadomo, co się wydarzy. Po wyschnięciu obowiązkowe szlifowanie. Imbryczek i kółeczko przymalowuję farbą akrylową na biało. A teraz potrzebna jest serwetka oraz woda i pędzelek. Zostawiamy tylko górną część serwetki. Z niej wydrzemy kwiatki, ponieważ same z siebie na serwetce ułożone są zbyt rzadko. Obrysowuję wodą kwiatuszek i wyrywam. Najlepiej sprawdzi się pędzelek z naturalnego włosia. Ja mam wiewiórkę. Różyczek mam już całe mnóstwo, teraz trzeba je przykleić. Użyję kleju z werniksem marki Pentart. A teraz po kolei trzeba przykleić różyczki. Jeżeli coś nie wyjdzie, to pamiętajcie, że imbryczek ma także drugą stronę, którą możecie wykorzystać. A jeżeli wszystko wyszło, pozostawiamy imbryczek do wyschnięcia. Z wierzchu pudełeczko prawie już jest gotowe i jeszcze trzeba zadbać o środek. W środku dokładam kółeczko. Takie duperele także znajdziecie w naszym sklepiku. Adres na dole strony. Teraz trzeba będzie wszystko polakierować i skleić do kupy. Lakierujemy ozdobniki, a przy okazji przelatujemy całe pudełeczko. Po wysuszeniu przyglądamy się dokładnie imbryczkowi. Szału nie ma. Trzeba będzie lakierować, a tymczasem przyciemnimy boki. Potrzebujemy brązowej farby, gąbeczki bądź szmatki. Nic trudnego, trzeba po prostu trochę pociaprać boki. Jeżeli ktoś lubi taki wygląd, bo jeżeli nie, to można oczywiście odpuścić. Ja lubię, więc przybrudziłam zarówno imbryczek, jak i kółeczko. A na dokładkę przeleciałam jeszcze papierem ściernym brzegi imbryczka. Obecnie prezentuje się on tak. Żeby był piękniejszy, wymaga dalszego szlifowania i lakierowania. Imbryczek sobie schnie, a ja w tym czasie białą patyną przelecę brzegi pudełka. Nie jest to konieczne, mnie się po prostu tak podoba. Jeżeli nie macie białej patyny, można do tego użyć metody suchego pędzla, a raczej suchej szmatki. Nabieracie na szmatkę troszkę białej farby akrylowej, wycieracie ją o kartkę, a tym co zostało leciutko przelatujecie boki. A na dole szablonik, mój ulubiony, handmade. Gąbeczka, kropelka białej farby akrylowej, lekko tapujecie i gotowe. A na koniec jeszcze kilkukrotnie trzeba polakierować i wysuszyć imbryczek. Lub, jeżeli jesteś takim leniuchem jak ja, należy go raz przemalować lakierem matowym. Czary-mary i nierówności znikają. Koronkę przyklejam klejem na gorąco. Właściwie to wszystko przyklejam klejem na gorąco. Trzeba go tylko dobrze rozgrzać, żeby w przyszłości imbryczek nie odpadł. Pracy niewiele, ryzyko spaprania projektu praktycznie żadne. No cóż, chyba każdy ma takie dni, w których ma się ochotę zrobić takie małe nic, co cieszy. Mam nadzieję, że wahających się przekonałam. Troszkę strachu na początku zawsze jest, ale potem radość babci po podarowaniu takiego pudełeczka bezcenna. Dziękuję za uwagę i zapraszam wszystkich na inspirello.pl.